the battle to them. No, gracz Rise of Kingdoms niedawno wszedł już na Subotai, w sensie tak, że już go gracze mają dostępnych od weekendu, czyli od soboty. Już pierwsze raporciki, reali już widzieliśmy. Tak jak wam wspominałem kiedyś, że widziałem na chińskich serwerach, gdzie tam miesiąc temu gdzieś Subotai wychodził, oto widzieliśmy tam, że Attila ze Subotajem no, wgniatał każdy, jakby tak powiedzieć, marsz. Ostatnio widziałem znowu inne raporty, które wyglądały, gdzie Attila sobie nie daje rady z Subotajem na Gorgo, na przykład Herakliusza. No ale to przypuszczam były takie zrobione przez chyba gracza fanboya i to one nie były adekwatne, bo to gdzieś zrobił na arce i nie wiem jak on to ogólnie je robił, bo wyglądało to tak dziwnie. Lecz mam tu parę takich screenów, które mi tutaj, jakby tak powiedzieć, podesłał kolega ostatnio też Gwynblade i nie tylko Gwynblade. No i popatrzcie sobie tutaj na przykład, gdzie mają Attilę z Subotajem i leciał to Herakliusza i Sun Zin i zobaczcie jakie tu no, zrobił kill points, bardzo dobre. Monster Mohis 1093 zrobił bardzo duże. Tutaj mamy te wersje właśnie te chińskie, które wam opowiadałem, jak to wyglądało na Yonga i Herakliusza. No wiedzieliśmy, że to w łuczników raczej będzie zjadać. No ale tutaj widzicie też na Herakliusze Yonzi tak samo robi niezłą robotę. Tutaj znowu tak samo Attila na Gorgo Herakliusza i też zrobił naprawdę super KP. Tylko jedna rzecz jest bardzo ważna w tych tutaj obliczeniach i tak dalej, co tutaj macie. Z tego względu, że jak rozmawiałem z niektórymi raliderami, to oni to głównie... O, tu mamy... Tak, tu mamy szkolę Eleonorę Herakliusza. Oni przede wszystkim patrzą na to, że oni też mają formację delty, nie? Czy jak macie niektóre raporty i nie ma tam tej delty zrobionej, no to już tak wygląda to średniawko, nie? Bo w tym momencie Attila może z Subotajem nie zrobi takiej różnicy. Ja osobiście Subotaj już mam, tylko nie odkrywałem go jeszcze, ponieważ Subotaj tam sobie czeka na swoje, jakby tak powiedzieć, odkrycie. Czyli wywołanie dokładnie, ale tutaj sobie przeglądniemy, bo wysyłali mi troszeczkę tych rali. Miedziak też tutaj coś robił, tak, a Miedziak to robił Attila Subotaj na Gorgo Herakliusz, tylko tu właśnie nie wiem czy on... A tu jakiś Swarmik chyba szedł. Nie wiem czy oni tu też na delcie siedzą czy nie. Ogólnie to jest ponoć bardzo mocne rally. Jeszcze zobaczę, czy gdzieś tutaj raportów nie ma, bo gdzieś mi wysyłali raporty, ale tutaj troszeczkę jakiś był spam. Tu mamy Attila Subotaj, Gorgo z Herakliuszem. I tutaj chyba też tylko od Gwynblade'a mamy też. Tylko znowu tutaj już taki raport nie był, ale wiecie, to wszystko zależy się, jaką mamy deltę, jaką mamy inskrypcję, jak ta formacja wygląda, bo Attila z Subotajem mogą naprawdę robić dużą różnicę w rally, jeżeli mamy to wszystko, jakby tak powiedzieć, zrobione. Nie, i mamy też dobre te ornamenty. Coś tutaj jeszcze dalej mamy. Jeszcze coś było. Tak, Attila Subotaj na Gorgo Herakliusz, więc jak widzicie bardzo mocne tutaj robi DKP i KP. Tu ogólnie dziękujemy też Gwynblade'owi, że on nam po prostu to wysłał, bo mogliśmy naprawdę zobaczyć jak wygląda. Tu jeszcze przy okazji macie jakie DKP robi Arthur z Williamem, ale to zrobimy sobie oddzielny, jakby tak powiedzieć, odcinek na temat Artura i parowania jego. Tutaj no widzicie, znowu sobie jakby tak Attila z Subotajem nie dał rady, no ale może trafili na mocniejszy Gorgo, wszystko wiecie, na KVK od technologii i też od Giru. Tutaj mamy kolejny jeszcze. No to tutaj znowu na plus, nie? Na fladze. Więc trochę tak jak widzicie tych jakby tak powiedzieć raportów mamy. Na tą chwilę wychodzi, że jest to bardzo mocne rally i Attila wraca do takiej łaski, że o Jezu. Zresztą mówiłem wam, zrobiłem kiedyś odcinek o Attilii, że będzie to dowódca, który na 2025 będzie przeżywał którąś już swoją młodość. Przedtem go jakby tak wrócił do gry z tego względu, że wrócił do gry. Był bardziej wykorzystany do rally ze względu na artefakty, tak? Czy garnizon, czy rally. Wiadomo było, że Attila z Tekedą są bardzo mocne, jeżeli chodzi o ataki na forty, czy na forty, tylko ataki na miasta i tak dalej. W tym momencie Attila z Subotajem
no, jest niezła na standardowe rally, bez artefaktów. Zobaczymy, jak oni z artefaktami jeszcze, jak tam sobie działają na niektórych KVK, czy może z artefaktami też będą robić różnicę. Mówię tu głównie o Subotai, bo Atyli wiemy co nieco. Więc ci, którzy planowali zrobić rally nowe Subotaja i po prostu myśleli o tym, czy warto inwestować, to mi się zdaje, że tak, jeżeli macie formację Delta, ale macie kamienia do swapu, żeby, nie wiem, swoje rally, powiedzmy Nevski, Justyjan czy Justyjan Nevski i macie ten gear i macie możliwość swapu ornamentów na Deltę i pójścia jakby tak powiedzieć, w te inskrypcje, ja bym szedł bez dwóch zdań, nie? Słuchajcie, to jest naprawdę niezła rzecz, więc uważam, że naprawdę warto. Tym bardziej, że jak widzicie, no, jest to rally, które daje naprawdę dużo. Nie wiem, jak wygląda kwestia swarmowania jego. Niektórzy mówią, że bardzo fajnie się go swarmuje, że da się go swarmować i nie stracić jakoś, no ale z drugiej strony to jest Attila, nie? Nie wiem, czy Attila dzięki temu, że ma Subotaja jest miększa, jak to niektórzy piszą. No ale w tym momencie to jest chyba bardzo mocne rally, które wypuściła Lilith. Dlatego może się z tym tak wstrzymywali, że nie chcieli, żeby na Z5 przy tym Hell KVK, które mamy, on był dostępny. Będzie dostępny zresztą w Kingslandach tych królestw. Więc tam będzie naprawdę jazda bez trzymanki. Rally Attila z Subotajem, przypuszczam, że będzie robił różnicę. Przede wszystkim tych, kto poszli w Deltę, a wiecie, że dużo graczy stwierdziło, że pójdzie w Deltę. Ale o tym zrobimy sobie oddzielny, tak jak mówię, odcinek a propos właśnie Artura, Delty, a propos parowania i jak to tam wszystko ugryźć. Zresztą mieliście troszeczkę już informacji w poprzednim odcinku, gdzie robiłem opening z moimi skrzynkami do ornamentów i pokazywałem, jak to mniej więcej u mnie będzie z Arturem wyglądać przy Delcie. No i co? No i z tych, jakby tak powiedzieć, jeżeli chodzi o samo rally i Subotaja, przejrzyjmy sobie jeszcze tej umiejętności. Jeszcze raz. Combo atak do 3 razy. I tu mamy, że wiecie, combo atak damage factor to jest 1000. Jeżeli go przeskalujemy jako 3 combo ataki, bo tak to ja to rozumiem w tym momencie, no to będziemy mieli to 3000. Tak to patrzę, że wtedy uderzy nam czy wiecie, 3 razy po 1000. Tak wam już mówiłem wcześniej, też same jego umiejętności z kawalerii, jeżeli chodzi o march speed, jeżeli chodzi o atak, defense, mi się wydaje, że to jest kolejne plusy, zresztą jak się połączy z Attylą. Combo attack damage bonus 10% do całego all damage'a, jeżeli mamy fajne, jakby tak powiedzieć, może nie rally, ale po prostu mamy gear też pod combo, to też zaprocentuje. Normal damage bonus 15%, to też mi się wydaje, że jest ok. Tutaj jeżeli chodzi o ten combo attack damage factor, czy dodatkowy tam, że mamy 30% szans na to, no to 700 dodatkowego do combo attack jest też, bo to jest pojedynczy wtedy combo attack za 700, więc on w tym momencie, tak jak wam opowiadałem o Subotaju, mógłby gdzieś tam powiedzmy w sumie razem uderzyć 3700 w jeden target, więc dlaczego nie? No i oczywiście ekspertyza, ta, która jest na Tekedzie, no to tutaj już nie ma co wam już więcej opowiadać, bo pamiętacie, jak nagrywałem o Subotaju a propos Burn, jak to działa, więc tutaj już nie będę się jakby wam rozpisywał i rozgadywał, bo już ten temat poruszaliśmy nie raz, nie dwa. Attylka, no u mnie nie wygląda jakoś cudnie Attylka, bo ja tyle, no nie, miałem w planach rozwijać, miałem w planach go robić, ale no nie będę ukrywał, że Attila w tym momencie dla mnie, no ja jestem rally liderem, więc to jakby tak powiedzieć nie mnie nie obchodzi, ale Attila na muzeum, gdzie odpalacie sobie tutaj muzeum i macie Cavalry Defense 5%, Skill Damage Reduction 3%, to czego nie? Dlatego moim zdaniem bardzo dobre rally, bardzo dobra rzecz Lilith wypuściła. No i co, pomalutku czekamy na nową piechotę, nie? Kiedy będzie? Zobaczymy. I jak wam już robiłem filmik na temat tego, kiedy mogą być nowi dowódcy, no to mi się zdaje, że ten temat będzie poruszony już na jakimś tam kwietniowym spotkaniu w Dubaju. No i może w maju już nowy albo pierwszych 2 dowódców, albo pierwszy dowódca z piechoty się pojawi. Obstawiałbym, że to byłby open.
i w tym momencie to obstawiam, że to byłby ktoś, kto zastąpi Scipio Prima, czyli pod AOE single target mieliśmy ostatnio Williama, tak samo Scipio był single target, jak dobrze pamiętam, pod rally, więc w tym momencie może dostaniemy coś AOE pod piechotę. No i tak mówię, coś co będzie właśnie zgrywalne z Ragnarem, bo nie wiem czy zestawienie William, Wallace, Lucze będzie rozbijane. Albo po prostu może jakoś to będzie się tam udało z nimi pomieszać. Przede wszystkim smite damage będzie, więc to też robi, wiecie, kolejną robotę. Ragnar sam w sobie jest bardzo dobrym dowódcą, tylko on idzie w typowo skill damage, więc on z Scipio się fajnie paruje. Może akurat tutaj z nowym dowódcą piechoty też będzie sobie dawał radę. Ja tak na to liczę. Do zobaczyska, trzymajcie się, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że wspieracie kanał, lajkujecie, komentujecie, oglądacie. To napędza mnie do tworzenia i dalej, że mogę coś robić tutaj dla was. Trzymajcie się, hej!